Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy dziś w Polsce zostaną obniżone stopy procentowe? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Link w opisie i link w komentarzu, by wiedzieć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zaczynamy. Czy dziś w Polsce zostaną obniżone stopy procentowe? Dla krajowych aktywów najważniejszą informacją będzie to, co dzisiaj wydarzy się na stopach procentowych. Czy będziemy świadkami pierwszej obniżki stóp procentowych? Czy wydarzenia w gospodarce, czyli spadek tempa inflacji do poziomów zbliżonych do 10% wyzwoli decyzję o pierwszej obniżce stóp procentowych, czy też nie? Dzisiaj mniej więcej po godzinie 12 w każdej chwili można się spodziewać decyzji w sprawie stóp procentowych, jako że rynek jest podzielony, więc ta decyzja może zapaść raczej później niż wcześniej, ale należy być gotowym, że w drugiej części tego dnia może pojawić się informacja o decyzji o stopach procentowych i rynek będzie musiał to zdyskontować, jeżeli już wcześniej tego nie zdyskontował. Pierwszy wykres w tle pokazuje, jakie jest zachowanie inflacji w naszym kraju i gdzie mamy te stopy procentowe. Natomiast pytanie jest takie, czy spadek do poziomu 10% stopy inflacji przyniesie nam decyzję o obniżce stóp procentowych, czy rynek będzie także nastawiał się na to, że słowa prezesa Glapińskiego zawierały w sobie informację, że ważne jest także tempo, nie tylko że sam spadek poniżej 10% inflacji, ale także tempo spadania, zmniejszania się tempa inflacji. No i zobaczymy dzisiaj, czy faktycznie oczekiwania rynku od kilku miesięcy prezentowane przez rynki finansowe zmaterializują się faktyczną decyzją. Jak wiemy, decyzje w sprawie stóp procentowych są bardzo istotne. Jeżeli dzisiaj dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych, to prawdopodobnie rozpocznie się cały proces obniżania stóp procentowych, cały cykl obniżek stóp procentowych. Jeszcze jedna decyzja, jeszcze jedna ważna informacja. Jeżeli dzisiaj zostaną obniżone stopy procentowe, to będzie to bardzo zbliżone do tego, co ma się stać w polityce monetarnej w różnych innych gospodarkach krajów rozwijających się. Innymi słowy, świat jest teraz podzielony. Końcówka 2023 roku ma przynieść na rynkach emerging markets, czyli na rynkach rozwijających się, obniżki stóp procentowych. Potencjalna obniżka stóp procentowych dzisiaj w Polsce nie będzie żadnym ewenementem, nie będzie działaniem politycznym, ponieważ będzie dokładnie taka sama jak w większości rynków emerging markets. A druga część świata myśli, że polityka monetarna banków centralnych rynków rozwiniętych nie zmieni się i że stopy procentowe albo lekko będą jeszcze rosnąć, albo pozostaną niezmienione. Dlatego też świat, który jest podzielony, zakłada, że rynki emerging market zaczną obniżać stopy procentowe. Już dzisiaj będą mogły zweryfikować tę tezę w Polsce, ponieważ rośnie prawdopodobieństwo, że dzisiaj będzie pierwsza obniżka stóp procentowych. Jak ekonomiści, jak rynek spodziewa się, co może się dzisiaj wydarzyć. Jak widzimy, rynek jest bardzo podzielony. Oczekiwania ekonomistów są takie, że część spodziewa się pozostawienia stóp procentowych bez zmian, jednak lekką przewagę mają ci, którzy spodziewają się obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych i widzimy, że wbrew pozorom są to nie tylko polskie instytucje finansowe, ale także banki zagraniczne, które oczekują, że jednak będzie dzisiaj rozpoczęcie procesu obniżek stóp procentowych. Natomiast ten wykres, który jest w tle, pokazuje, że naprawdę rynek jest podzielony. Następny wykres pokazuje już oczekiwania rynkowe. Oczekiwania tych, którzy nastawiają się na spadek albo wzrost stóp procentowych i
kładą na to swoje miliony, miliardy euro, funtów, dolarów, złotych i innych walut i widzimy w tym wypadku, że WIBOR 3-miesięczny systematycznie zaczyna spadać. Natomiast stawki FRA na koniec tego roku przewidują nie tylko, że będzie obniżka stóp procentowych. Prawdopodobnie dzisiaj, chociaż rynek daje temu około 55% prawdopodobieństwa realizacji, ale spodziewa się co najmniej jeszcze jednej obniżki stóp procentowych do końca 2023 roku, czyli że ta decyzja, ta dzisiejsza potencjalna obniżka stóp procentowych nie będzie ewenementem, czyli będzie początkiem procesu cyklu obniżek stóp procentowych, a najlepiej ten cykl widać na następnym wykresie, który obrazuje, gdzie mogą być stopy według rynku dokładnie za rok i okazuje się, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku rynek spodziewa się prawie 200 punktów bazowych niższych stóp procentowych niż to jest teraz, czyli że stopa procentowa z okolic 6,75 dzisiaj o poranku ma spaść za rok w okolice 4,75 do 5%, czyli naprawdę spadek o 200 punktów bazowych będzie bardzo dużym wsparciem dla gospodarki, ponieważ moim zdaniem główną przesłanką ku temu, żeby obniżyć stopy procentowe jest słaba kondycja polskiej gospodarki, która na fali tego, co się dzieje, czyli słabych danych dotyczących PMI, słabych wyników gospodarczych wynikających z wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, a jako że inflacja miała charakter podażowy, była związana przede wszystkim z zachowaniem cen węglowodorów, to teraz, kiedy te węglowodory pozwalają na obniżki stóp procentowych, taka obniżka stanie się faktem i prawdopodobnie rozpoczęcie procesu obniżek stóp procentowych doprowadzi nas do tego, że za rok, pod koniec 2024 roku stopy procentowe będą w okolicach 4,5, 4,75, 5%. Mniej więcej tyle sygnalizuje nam rynek za rok. No i pytanie jest takie, czy polskie aktywa to zdyskontowały. Ja myślę, że zdecydowanie w krótkim terminie te decyzje są już uwzględnione w cenach. Przede wszystkim na rynku krajowej waluty. To, co się dzieje na rynku złotego, jest zdeterminowane zachowaniem euro-dolara, a tutaj umocnienie amerykańskiego dolara w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach prowadzi do osłabienia krajowej waluty i rynek z małej konsolidacji formacji chorągiewki wybił się wczoraj górą na euro-złotym i zaczynamy zbliżać się do kluczowego poziomu 4,50 i to właśnie ten poziom jest teraz taki istotny. Gdyby się okazało, że jest on przebijany na końcu dzisiejszego dnia, to sytuacja techniczna zaczęłaby się wyraźnie zmieniać na niekorzyść złotego, zachęcając do tego, by euro-złoty wykonał korektę w kierunku 4,50. Do czasu utrzymania poniżej poziomu 4,50 w średnim i w długim terminie faworyzowane są jednak scenariusze pro-złotowe. Natomiast gdyby się okazało, że ten poziom jest przebijany, to w takiej sytuacji korekta przeciwko złotemu stałaby się faktem i można by oczekiwać kontynuacji ruchu w górę, zwłaszcza w krótkim terminie. Zdecydowanie lepiej to widać na dolar złotym, gdzie mamy wyraźne odbicie od dolnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego. W sytuacji, kiedy euro-dolar spada, to właśnie największa dynamika wzrostu jest względem amerykańskiego dolara, czyli na parze dolar do złotego. I najbliższy opór jest, jak widzimy tutaj, zlokalizowany dopiero w rejonie 4,26, czy jest kilka figur jeszcze potencjału do tego, żeby kontynuować ruch do góry bez przełamania najbliższych oporów. Od kondycji euro-dolara zależy to, gdzie dojdziemy na parze dolar do złotego w najbliższym czasie. I jak widzimy na następnym wykresie, to co się dzieje na euro-dolarze rzutuje także na inne waluty emerging markets, w tym wypadku rynki walutowe w Azji tracą na wartości i ten wykres, który jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje. Przede wszystkim rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych i potencjał dalszego obniżania inflacji jest korzystny dla polskich obligacji i w pierwszej kolejności to rynek polskiego złotego polskich obligacji powinien zacząć pokazywać
presję spadku rentowności, czyli wzrostu cen, ale myślę, że 2-3 obniżki stóp procentowych są już przez obligacje zdyskontowane, więc potrzeba mocniejszego przyspieszenia tempa obniżek stóp procentowych, bądź też zapowiedzi, że będziemy świadkami naprawdę mocnego spadku stóp procentowych w Polsce, żeby polskie obligacje jeszcze wyraźniej ruszyły do spadku rentowności, czyli do wzrostu cen. No i to będzie temat, będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie w końcówce 2023 roku. Czy jest potencjał ku temu, żeby rentowności polskich obligacji jeszcze wyraźniej spadły w kierunku 5%, bądź też poziomów zlokalizowanych jeszcze niżej. A WIG20, czyli Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, zachowuje się dość podobnie do tego, co się dzieje na całym świecie i w tym wypadku mamy cofnięcie się znowu w rejon 2000 punktów. Psychologiczne wsparcie działa, cała strefa 1975-2000 punktów pracuje. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Moim zdaniem obniżki stóp procentowych działają korzystnie, będą działać korzystnie dla polskich akcji, ale w terminie średnio i długoterminowym, ale w krótkim terminie nie powinny mieć większego wpływu, ponieważ liczą się takie bardziej lokalne czynniki uwarunkowania i wydarzenia na świecie, na globalnych rynkach finansowych, a nie czynniki lokalne. No i teraz czas na światowe aktywa. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co się wydarzy o godzinie 16, jaka będzie decyzja Banku Kanady w sprawie stóp procentowych i widzimy, że tutaj konsensus jest taki, że raczej nie dojdzie do żadnej podwyżki stóp procentowych, tylko dwie instytucje prognozują, że taka podwyżka będzie miała miejsce. Poznamy także wskaźniki PMI dla Stanów Zjednoczonych oraz wskaźnik ISM i te dane będą konfrontowane z wczorajszymi dla strefy euro i może być to wtedy impuls dodyskontowania przez rynki finansowe. Rentowności amerykańskich obligacji wróciły w rejon 4,25, w rejon bardzo ważnego oporu, więc wydarzenia w kolejnych dniach będą tutaj decydujące o tym, co się wydarzy. Jednak przypominam, że w przyszłym tygodniu mamy dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i rynek już może się przygotowywać pod te dane makro, które będą także miały duży wpływ na potencjał kolejnych decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych. Dlatego też bądźmy wyczuleni, czy ten poziom 4,25 jest pokonywany. Każdy dalszy wzrost będzie negatywnie oddziaływał na rzecz ryzyka. Odsyłam do wczorajszych i wcześniejszych materiałów, gdzie wyraźnie pokazywałem, jak rynek obawia się, co się może wydarzyć, jeżeli rentowności dojdą do poziomu 4,50. Tutaj w prawym górnym rogu są odnośniki do tych materiałów. Euro-dolar coraz wyraźniej spada, przebijamy także dolną krawędź kanału wzrostowego oraz średnią dwustosunkowaną. To sygnalizuje, że euro-dolar ma potencjał do spadku jeszcze nawet o jedną figurę. Tendencja jest trwała. Wczoraj rozpoczęcie nowego tygodnia na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych przyniosło nam umocnienie amerykańskiego dolara, czyli presja jest dość dobrze widoczna. Mamy nowe prawie roczne maksima na parze dolar do jena, więc presja na rzecz amerykańskiego dolara cały czas trwa i te wzrosty rentowności sprzyjają osłabienia jena japońskiego, co obserwujemy także na innych parach związanych z jenem. Natomiast spadki indeksu S&P poniżej poziomu 4500 punktów były bardzo nieśmiałe, dlatego też cały czas może być nadzieja na to, że indeks Standard & Poor obroni ten poziom i że wskazania prowzrostowe będą utrzymane. Dopiero tutaj spadek poniżej tych maksimów z końcówki sierpnia byłby sygnałem, że coś negatywnego dzieje się na indeksie w Stanach Zjednoczonych, a giełdy w Azji raczej faworyzują niższe otwarcia w Europie niż wyższe. No i wygląda na to, że indeks DAX będzie znowu testował swoje wsparcia. Dolne ograniczenie już prawie rocznej konsolidacji w rejonie 15 600, 15 500 punktów. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że jeżeli rynki akcyjne będą dyskontowały recesję, to złoto ma w takiej sytuacji potencjał do tego, żeby się umacniać. Na wykresie są zaznaczone ostatnie okresy recesyjne i widzimy, jak ładnie wtedy zachowywało się złoto, jak bardzo relatywnie było umacniane, było
kupowane. Warto być tego świadomym. Natomiast to, co nie sprzyja scenariuszom prospadkowym na indeksach giełdowych, to zachowanie ceny miedzi. Gdyby indeksy giełdowe miały ruszyć do spadków, to cena miedzi powinna złamać najbliższe wsparcie, a na razie walczymy nieśmiało o przełamanie najszybszej linii trendu wzrostowego. Dlatego też moim zdaniem byki mają pewnego rodzaju uzasadnienie w tezie, że jeszcze będą walczyć o to, żeby utrzymać indeksy giełdowe i rynek ryzyka na tych poziomach, na których obecnie jesteśmy, a na Bitcoinie niewiele się dzieje, konsolidacja trwa i mamy kontynuację tego marazmu, który jest obserwowany w ostatnich dniach. Nic nowego się tutaj nie dzieje, czekamy na jakiś kolejny impuls. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro, dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!